Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jadę w okolice Barlinka. Jadę z miejscowości Żukowo, gdzie spędziłem tutaj sobie ostatnią noc. Jadę w tej chwili do Barlinka, który jest oddalony od Żukowa o 27 km. Także podróż zajmie mi chwilę. No i zobaczymy, czy tam będzie fajnie, czy nie. No pogoda nie dopisuje, zaczęło padać. Tak jest godzina 13:30. Mam rower. Niestety nie wiem, czy go użyję, no niestety pogoda na to nie pozwala, ale zobaczymy. Jedziemy. Jeżeli tu będzie coś ciekawego na trasie, to się włączę. Jeżeli nie, to widzimy się na miejscu tradycyjnie. Zapraszam do oglądania. I takimi drogami to ja najbardziej lubię jeździć, słuchajcie. Dziury rozwalone. I ty, Marcin, jakiś dziwny jesteś. No jestem, no co ja na to poradzę, ja lubię takie bezdroża. Nic nie ma bardziej nudnego niż kurczę autostrada i prosta droga. Zwłaszcza w Niemczech, Boże, ile ja z ojcem jeździłem po niemieckich autostradach. Jeździliśmy aż do Hannover. Dobrze mówię? Hannover, Bielefeld, te rejony, chyba tak. No to kawał drogi się jedzie, nudny, że jedzie człowiek 150 na godzinę tą autostradą, takie nudne, że można przyznać. A tu jest ciekawie, trzeba balansować, słuchajcie, w lewo, w prawo, dziurę ominąć. O, patrzcie, tu, fu. Prosta droga jest nudna. O, patrzcie, jaki bezdroża. To lubię. Nic przede mną, nic za mną. Luks! Zobaczcie, stanąłem sobie tak na trasie. Zobaczcie, jaka fajna miejscóweczka. Jeziorko. Takie malutkie jakieś, nawet nie wiem jaka nazwa. Mniejsza o to zresztą. Ale pokąpać się da się. Kolejna miejscówka, gdzie można na przykład się zatrzymać i sobie powanlajfować. Nie? Stanąć tam. Tu sobie jakiś stolik pierdyknąć. Żargełko zrobić. I po prostu odpocząć. Dobra. Lećmy na Barlinek. Zostało niewiele, bo chyba z 7 km. No i dojechałem do takiego miejsca. Zobaczcie, tutaj już jest jezioro w Barlinku. O jest. Droga leśna dopuszczona do ruchu. Idę na taki mały rekon zobaczyć, czy gdzieś się nie da lepiej stanąć samochodem. Znalazłem kilka miejscówek, gdzie mógłbym spędzić noc i zobaczymy. Przejdę się tam kawałek dalej. Zobaczcie, jaki ten jest. Taki fajny pensjonat z Wintergardenem. Tutaj korcik tenisowy. A ja idę tam, bo tam jest takie jakaś polana, zapomniałem nazwy w tej chwili. A tutaj jakiś taki parking leśny, wjazd, ale to pewnie płatny parking, jak wszystko inne. Kraina Buków, Dębów i Sosen, pętla przy jeziorze do źródeł rzeki Płoni. A tutaj jest do punktu widokowego jezioro Barlineckie. O, widzicie? Idziemy i właśnie mnie interesuje, czy by tutaj nie wjechać. Zakazu nie ma. Tam stał znak informujący o tym, że jest to droga leśna dopuszczona do ruchu pojazdów, więc teoretycznie tutaj mogę wjechać i no nie widzę, że coś tutaj po śladach, że jeździ, więc wjadę i ja, jeżeli na końcu będzie coś ciekawego. Nie, zobaczcie, nie będę tu wjeżdżał, nie będę ryzykował zakopania się w tym błocie, cholera, no, tu już się ślizgał jakiś, widzę. Nie ma opcji, nie wjeżdżam tu, ale przejdę się zobaczyć, co tam przynajmniej jest. Nie chce mi się tam iść, kurde, kropi co chwila, zobaczcie, takie niebo, zaraz, kurde, zacznie padać, a ja tak ubrany na letniaka. Marcin, dlaczego roweru nie wziąłeś? A, zaraz by się upindolił w całym błocie całym i by było za bardzo kosa. Jeszcze nie wziąłem, żeby go położyć, żeby nie ufandolił siedzenia i na razie przejdę się, nic mi nie będzie. I dobra, tu będzie taka miejscóweczka, tu sobie stanę, tu mam jezioro Barlineckie, przepraszam. Tu jest taki pomościk, łabędzie. Tutaj to są ławki. Idziemy na pomost. Powiem wam, że nigdy w Barlinku nie byłem. Drabinki do wyjścia z wody. No nawet całkiem sympatycznie. Tam widoczki. Luks. Idę się, przejdę tam. Zobaczcie, co tam jest. Na upartego tu mógłbym sobie przyjść, zjeść albo tam. To nawet podczas deszczu, kurde, zobaczcie. Jak blisko mam. Też ławeczki. Fajnie tu, kurde, jest. Nie byłem nigdy w Barlinku. Także nigdy nie byłem faktycznie. Nawet nad jezioro nie jeździłem. Nie mam takiej potrzeby, bo się jeździło, wie się, gdzieś bliżej, tam koło siebie. Tu można sobie poćwiczyć, jakby ktoś chciał. I patrzcie, kibel tu jest nawet. Kurde. Nienormalnie super, zobaczcie. Ja się zastanawiam, gdzie tu w razie czego skorzystać, wiecie, z toalety. A tu patrzcie, jest. Można przyjść. Tutaj w ogóle jest taki fajna ścieżka
coś o zwierzętach, coś tego, są bardzo realistyczne zwierzęta. Już tu widzę łosie, zaraz tam podejdziemy. No, fajny mostek w ogóle. Kurde, rzeczywiście, zobaczcie. Kurde, bardzo realistyczne. Ja ci pierniczę, nawet Włochy ma. Nigdy łosia nie dotykałem, ale jak się dotyka, to jakby faktycznie dotykało prawdziwe zwierzę. Super sprawa. Ktoś nieźle to obmyślił. Zobaczcie na to. Tu jeden, a tu drugi. Kurde, elegancko. No. O, już tu widzę moje dzieciaki. Człowiek jak ma dzieciaki, to patrzy pod kątem ich przede wszystkim, jak się gdzieś pójdzie. Jak człowiek jest samotny, jak człowiek nie ma dzieci, to myśli tylko o sobie, nie? A jak ma dzieci, no to jest zupełnie inna sprawa jest. Nasze ja schodzi na drugi plan. A tu kolejny. Co to, kurde, bizon? Żubr. No to widziałem na żywo, rzeczywiście podobny bardzo. Patrzcie, oko, kurde, jakie realistyczne. Super. Nawet pytonga mu zrobili, patrzcie. Dobra, przejdźmy jeszcze kawałek do następnego. I zawracamy, bo kurde, telefon zapomniałem, tam prawie na wierzchu leży. No i patrzcie, a tutaj mamy jelenie szlachetne, patrzcie. No kurde, rewelka. Jakie to bydle jest wielkie. Ja cię pierniczę. Zobaczcie, jakie to jest kurde wielkie przy mnie. Jestem taki mikrus. To jest, kurczę, naprawdę powiem wam. No kurde, poroże to chyba... Nie, też sztuczne. Ale robi wrażenie, naprawdę. Robi kurde wrażenie. Muszę to ze swoimi childami przyjechać, bez kitu. Ekstra rzecz, super sprawa. No nie, tam są jeszcze dziki, idę do tych dzików. Patrzcie na dziki. Prawie idealne, tylko te nosy trochę takie spierdzielone, ale kurde. Akurat dziki to ja widzę na co dzień. Troszeczkę się różnią, ale kurczę, słuchajcie, takiego kabana w lesie postawić, to się wystraszy nie jeden. I tam jeszcze jest coś, widzę. No już tam nie będę szedł. A nie, idę. Bo chyba wiem, co to jest. Tu mamy wilki. Zobaczcie. No, ale wilki takie mało realistyczne, ale ale one też mogą być. Zobaczcie. Spoko luz, nie? Dobra, wracam do domu. Na kołach, do domu na kołach. Coś sobie pooglądam, może wrzucę coś na ząb. I wiecie co, będę musiał tu przyjechać, tak żeby sobie rowerem pojeździć dookoła, bo tu widzę, warto jeździć, są fajne tereny. Skryłem się w busie, bo co chwila pada, słuchajcie. No i to jest bez sensu w ogóle, ale powiem wam, że zobaczcie. Ruch, jeszcze raz ruch. Jestem przy bardzo ruchliwej drodze, tu też samochód jakiś tam stoi. No i trochę mi się nie podoba to miejsce, ale już nie będę zmieniał tej miejscówki, już sobie tutaj zostanę. Mam nadzieję, że wieczorem nie będzie. Tyle ludzi, patrzcie, widzicie tam? O, i następny jedzie. I tak w kółko, w tej nazad. No bo tutaj wszędzie są ośrodki wypoczynkowe. I tak, i widać mnie bardzo w busie teraz mocno, bo jak światło świeci te tutaj zewnętrzne, to tego. A mam to gdzieś. No nic, na razie taka nuda, powiedzmy, vanowa. Nie będę pił, bo tu nawet się nie ma gdzie odlać, bo żeby odlać się, to trzeba iść gdzieś kawałek dalej, bo tu pełno ludzi chodzi. No Marcin, czemu nie stanąłeś w takim jakimś innym miejscu? No mogłem tutaj gdzieś w lesie stanąć, ale no nie po to przyjeżdżam do jakiegoś miasta, żeby siedzieć w świecie w lesie i nic nie zobaczyć. Tak to sobie wyjdę nad jeziorko, popatrzę tam, tu przejdę się nad jeziorko i no i fajnie jest, nie? Taki inny, zupełnie inny klimat. A teraz wam pokażę fajną rzecz, którą wam obiecałem w zeszłym odcinku z panem Waniem. Kolejna rzecz to samoobrony. Przeniesiemy się tylko na chwilę w poprzednie miejsce, gdzie byłem, w miejscowości Żukowo. Tam robiłem tą prezentację. A teraz wam pokażę, słuchajcie, mój nowy nabytek, pistolecik, słuchajcie, pistolecik hukowy. Marcin, ale ty już miałeś jeden. Tak, zgadza się, miałem, leży tutaj, słuchajcie, oto. Powiem, że to jest gówno. W jednym z ostatnich filmów tak pokazywałem wam rzeczy, które kupiłem dawniej, jak się sprawdzają dzisiaj i czy one są dobre. Właśnie tam prezentowałem ten oto pistolet, który jak dla mnie jest do dupy. Nie sprawdził się, wystrzelił mi wszystkie pociski naraz, ale możecie obejrzeć ten film, gdzie właśnie mówiłem dokładnie, co się stało. Także ja tego już nie będę używał. Kupiłem sobie znacznie lepszy model. Jest to Stalker M906. W poprzednim modelu miałem taki magazynek wsuwany od przodu. Tak o, pociski były. A tu jest jak w prawdziwym pistolecie. Na dole macie magazynek mieszczący chyba 11 nabojów, o ile pan dobrze pamiętam. Właśnie deszcz zaczyna padać. Ładuje się go
klasycznie, słuchajcie, tak jak prawdziwy pistolet, wciska się tutaj pociski, ładujemy w rękojeści i teraz, żeby oddać strzał, trzeba naprawdę, zobaczcie, przeładować i teraz pistolet jest gotowy do strzału. Oczywiście tutaj z boku mamy bezpiecznik i co najważniejsze, przy każdym strzale wypada łuska jak w prawdziwym pistolecie z boku, tam tego nie było, pamiętacie, i przeładowuje się on automatycznie do następnego strzału. Łuska wypada efektownie z boku. Słuchajcie, pięcie jest niesamowite i spójrzcie na to, czekajcie, żeby mi tu nie wypadło, jak w prawdziwym pistolecie teraz jak chcę wyładować, zabezpieczę go i zobaczcie, teraz jak będę przeładowywał, jak w prawdziwym pistolecie będą wypadać naboje, powiedzmy. Patrz, pyk, widzicie? I w momencie, gdy oddamy ostatni strzał, zamek zostaje z tyłu, w tym położeniu, jak w prawdziwym pistolecie. I teraz, żeby znowu, wiecie, tutaj mamy rygiel spuszczający, możemy sobie spuścić to w ten sposób. Widzicie? Wtedy wiemy, że magazynek jest pusty. Dokładnie jak w prawdziwym pistolecie. Ładuje się też tak w prawdziwym pistolecie. Jeszcze nie mam wprawy w ładowaniu, słuchajcie, pocisków. I siedzą pociski w magazynku. I znowu wkładamy. No to co? Teraz strzelimy w slow-mo. Pokażę wam, jak fajnie to pracuje. Widzicie? I zostaje w tym położeniu po wystrzeleniu ostatniego pocisku. Normalnie przekozak, nie? Powiem wam, że pieprznięcie jest takie, że aż mam, kurczę, w uszach mi gwizdże. I teraz powiecie, po co takie coś? No po to, bo ja lubię takie coś, lubię takie rzeczy. Zacząłem zauważyć, że fascynuje mnie broń w ogóle, jako taka, znaczy to broń, no, to jest imitacja broni generalnie, ale powiem wam, że to bardzo udana imitacja, chociaż prawdziwej broni, no miałem kiedyś okazję prawdziwą broń w ręku trzymać i powiem wam, ciężar i sposób działania dla zwykłego śmiertelnika jest nie do odróżnienia i powiem wam, no, te wszystkie elementy ruchome, ten strzał, kurek, właśnie przeładowania, wylatująca łuska i te piercie, słuchajcie, naprawdę robi wrażenie. To jest bardzo dobry straszak. Gwarantuję wam, że jakbym takie coś wyciągnął, strzelił w powietrze i ta wypadająca łuska, to działa na psychę i to byście myśleli, że kurde, koleś ma prawdziwą klamkę, no kurde, nie? Także to też jest w sumie, ale generalnie nie chodzi mi o ludzi, tylko jak wiecie, cały czas mówię odstraszanie zwierząt. Do ludzi to tak przy okazji i mam nadzieję, że nie użyję tego nigdy. Słuchajcie, pistolet jest na kaliber 5,56, ale pasują też do niego te 6 mm pociski. W tym, że strzelając z tych pocisków, pierdyknięcie jest, słuchajcie, mniejsze. Sprawdzimy sobie to przy okazji, już teraz nie będę. I broń się nie przeładowuje. Nie ma na tyle siły, żeby przeładować zamek. Natomiast te 5,56, pokażę wam bliżej. No tak wam bliżej pokażę. To są szóstki, a to są 5,56. Różnica jest w średnicy, no w samym wyglądzie to są zielone u góry. No generalnie wyglądają tak samo, ta różnica jest niewielka, ale jak widzicie, producent sobie zażyczył 5,56, no i niestety te kosztują 100 zł, około 100 zł 100 sztuk, a te niecałe 40, no taka jest różnica, ale no mówię, te mniejsze mają większe pierdzie niż te większe i taka jest różnica. A to sobie sprawdziłem przy okazji, bo teraz nie chcę, bo się ludzie zjechali, tutaj nie będę strzelał. Da się strzelać, tylko trzeba ręcznie przeładowywać ponoć, ale to sprawdzimy. No i tak właśnie wygląda sprawka, nie? Fajna giwerka, podoba mi się. Jest dużo lżejsza niż tamta poprzednia moja. Do odstraszania zwierząt zarąbista. To też jest dobre do odstraszania, bo mnie dziki strasznie podchodzą. Jedno palnięcie w górę, dzików nie ma. Także no przyda się, na pewno się przyda. Kurde, no nie mogę wyjść. Znaczy, byłem na spacerze jednym, już mi się nie chce znowu łazić. Kurde, a wiecie co, podziwiam niektórych ludzi. Ten samochód, co tu stoi, o tu, widzicie? On tu stoi dobre, wiem, z 1,5 godziny już. Koleś siedzi w samochodzie. Ja nie wiem, coś na telefonie chyba ogląda. Może też śpi w sawałcie, ale w takim, no kurczę, siedzi na miejscu kierowcy. Ja nie wiem, czy tam pasażer jest. I cały czas tu siedzi, światła ma włączone. Nie wiem, nie rozumiem tego. 1,5 godziny. Dobra, no mniejsza o to, no może lubi. Ciekawe, jak tu będzie się spało, bo wczoraj się tak wyspałem. W zeszłej nocy, to widzieliście w poprzednim odcinku, spałem
pół do drugiej poszedłem spać, a wstałem koło 9, chyba 30 nawet. No. O, wybaczcie, dzisiaj też nie będzie gotowania, ponieważ no, zjadłem śniadanie dosyć spore. Śniadanie o godzinie 12. Także no, i do tej pory mnie trzyma, jest godzina 19. Trzyma mnie, nie chce mi się jeść. To co będę? Po co? Na siłę? Po co? No nic, nudzę się dalej. Wiecie co? Chyba sobie zmienię miejscówkę. Pojadę stąd, bo tu nie czuję się kurde komfortowo. Pełno ludzi, tam muzyka gra, na motorach jeżdżą. Do dupy trochę. Zobaczcie, co znalazłem fajnego. Danków to się nazywa. I tu właśnie gdzie stoję jest bardzo fajny taki teren. Tutaj widzę, jak tam jest jezioro jedno małe, tu jest drugie. Zawsze można gdzieś busem stanę. Sprawdzę to. Jadę. Patrzcie, jaki ten stadion w Barlinku mają. A zapomniałem wam powiedzieć, naprawiłem Renatę. Pamiętacie tam, jak jechałem w jednym z odcinków niedawnych z paniem w wanie. Mówiłem wam, że mam problemy z odpalaniem, że tam nie zapala się jakaś kontrolka świec żarowych i wtedy nie mogę odpalić. Znalazł się winowajca, prawdopodobnie był to przekaźnik, tak jak wspominałem, 40-amperowy przekaźnik, taki różowy on jest tutaj. No po wymianie nie ma problemu, zapala się kontrolka cały czas. Jeszcze nie miałem przypadku, żeby się coś nie zapaliło, więc to było to, a już kurde było coraz gorzej. Także sam przekaźnik kosztował mnie 16 zł, oryginalny. Słuchajcie, oryginalny taki jak był i tyle, no. I Renata dalej działa. Teraz pojawił się następny taki mały problemik. Czemu problemik? Może nie problemik, no jakiś tam. Przy odpalaniu czuję takie puknięcie metaliczne, czyli podejrzewam, obstawiam jakaś łapa albo to skrzyni biegów, albo silnika, któraś dupę dostała i za bardzo telepie to niż tym silnikiem, ale to takie tam wiecie, to nie problem, nie? To się wymieni. Dobra, jadę, patrzcie, jakie tu fajne miejsce do spania, kurde. No to warte uwagi, już zanotowałem, że można tutaj spać. Tylko ja bym chciał tak nad wodą, żeby było klimatycznie. Zobaczymy, jeżeli nie wyjdzie, no to już widzę kolejne miejsce fajne do spania. No i jak to u Marcela zwykle bywa, zmieniłem lokalizację. Tam z tyłu widzicie, jest też jezioro. Jestem 12 km za Barlinkiem, ponieważ tam był zgiełk, jednak mi to strasznie przeszkadzało, no i będę spał. O, w takich okolicznościach pięknych jestem w miejscowości Danków. Danków? Jakoś tak. Jest to takie małe bajorko, nawet nie jeziorko, no jeziorko można powiedzieć. Tam w dole, o, rano tam zejdę, już teraz mi się nie będzie, nie chce mi się tam schodzić. Chodźmy zobaczyć tylko tak z góry. Tak to wygląda, ciemno jest, nic nie widać, bez sensu. Jutro tam zejdziemy, obadamy, a na chwilę obecną śpię tu i już. I będzie fajowsko. Jest ciemno, idziemy po browara. Moja lodówka, jak tam zipie, jak tam ta lodóweczka zipie. No, teraz trochę tej lodówki pachnie, słuchajcie, bo jeszcze zimne. Kupiłem te francuskie sery, zobaczcie, taki ser sobie kupiłem, Famur d'Ambert, i jak co otwieram tą lodówkę, to tak śmierdzi, tak napierdala, że szok. Tutaj mam karkówkę smażoną w poprzednim odcinku, a ja to dla mnie to było wczoraj i sobie zjem później, ale ja tu przyszedłem po co innego, zupełnie co innego. Ja tu przyszedłem po takie dobro. No dzisiaj już nie będzie tak wykwintnie. Zaczniemy książęcym, ciemnym, łagodnym, które jest jeszcze zimne. I tutaj sobie tak poukładamy. Tutaj mozzarelka, proszę bardzo, serki, wszelkiego rodzaju. Serków kupiłem więcej, słuchajcie, bo nigdzie nie jest deficyt serków Almette z ogórkiem. Mój syn bardzo uwielbia te, zresztą ja też. Nigdzie nie ma, a byłem teraz w Auchan i trafiłem. Może zjem ten ser śmierdzący, będzie spokój. A, zjem se, co tam. Kurde, Marcel, zamknij lodówkę. Ledwo zipie, ale zipie. Powiem wam, taka lodówka się bardzo sprawdza, bo mam tam 3 takie wkłady, jak widzicie, takie duże. Jeden taki mniejszy. Z zamrażarki sobie biorąc, tutaj mam minus 17 stopni, mam taką zamrażarkę klapową. I taka lodówka wytrzymuje 2 dni spokojnie na luzie. To wszystko jest zimne, a mam dzisiaj już który dzień? Wczoraj wsadziłem wkłady, wytrzymało do dzisiaj i do jutra wytrzyma bez najmniejszego problemu. Zobaczycie, zawsze wytrzymuje mi 2 dni. Także jeżeli ktoś chce takie coś sobie zrobić i nie wie, czy to się sprawdzi, polecam na 2 dni, na spokojnie wystarcza. Dość sporo można tam sobie skitrać rzeczy, żeby nam się nie popsuły. Dobra, wchodzę do busa i chlejemy. Widzicie, jak mam fajnie tak klimatycznie. Wolę te światło od tego, bo to jest jaśniejsze, do kamerowania dobre, ale to jest bardziej takie zmysłowe, tajemnicze.
No i klimatyczne generalnie. Także, ale dobra, włączę, do nagrywania wam włączę, a posiedzę sobie później przy takim klimacie. O mój Boże. Kurde, ajajajajajaj. Muszę znowu wyjść. Nie wziąłem statywu, nóżki do tego. Zanim sobie skosztuję tego sera, to sobie zrobię zdjęcie, bo jak będzie zajebisty, będę konsumował taki serek. A tu piweczko książęce. Książęce otworzymy. Cyk, fuch, zimniutkie jak lala. Wasze zdrówko. Marcie, co z swoim odchudzaniem. Mówiłem wam, że dzisiaj zjadłem tylko jeden posiłek i nic więcej, także to jest wszystko wliczone. Alkohol zmienia metabolizm i te sprawy. Tam pierdolnie. Spróbujemy teraz tego śmierdziucha. No nie capi tak, kurde. No to... Zajebiste, wiecie? Jak ty możesz tak sam chleb chciałem powiedzieć. Jak ty możesz... Co jest, kurde? Telefon mi, słuchajcie, telefon mi zrobił zdjęcie. Musiałem wypowiedzieć tajemnicze słowo. Jak to może sam ser jest tak? No mogę, lubię. W domu jak jem pleśniowe sery, to wszyscy spierdzielają. Kurde, ale zajebiście pasuje z tym ciemnym piwem. Ja pierdzielę. Masakra. Pycha. Polecam. Jak ktoś lubi pleśniowe sery, zajebisty. Intensywność smaku 3/7. Ja nie wiem, co to znaczy nawet. Dobra, wasze zdrowie. Jem, nie będę pokazywał, jak jem, kurde, ser bez sensu, nie? Zadziwiające, jaki las jest w nocy cichy, słuchajcie. Zero zwierzyny, cykanie tych wszystkich świerszczy, czegoś tam. O, tu widzę zwierzę, patrzcie. Widzicie? Robaczek chodzi. Może lutnąć, co? Pierdyknę bronią, co? Strzelę tak. Nie no, nie będę strzelał, bo... Ale właśnie do takich celów broń może się przydać, jeżeli na przykład się czegoś wystraszymy, można kogoś bardziej wystraszyć. My możemy bardziej wystraszyć. Nie będę strzelał, bo zaraz będą jęki tych... Wiecie co, jest raz tak miałem jednego komentarz, że za te strzały w lesie daję łapkę w dół. Taki jeden napisał tam, co testowałem ten pierwszy pistolet taki, co miałem hukowy. No to strzeliłem w lesie tam parę razy, przy ruchliwej drodze praktycznie w ciągu dnia, więc nie wiem, czy tam kogoś wystraszyłem, pewnie tam zwierząt nie było żadnych, ale temu komuś nie pasowało i łapeczkę w dół dał. No i daję łapeczkę w dół. Jezus, mnie to tam dynda i powiewa. Ale ludzie są takie świry, słuchajcie, takie świry się trafiają w tych komentarzach, że... Ale postanowiłem, że nie będę ich usuwał. Niech inni też mają polewkę i niech komentują ich głupotę. Ja wiem, że tacy ludzie się nigdy nie ogarną. Niektórych to jest po prostu sposób na życie, nie? Żeby, kurde, upierdaczyć cokolwiek, żeby, wiecie, żeby być zauważonym, nie? W tych komentarzach. Polecę po całości. Tak, marnowanie wody, tak jak, że rower elektryczny jest bez sensu i w ogóle, no są tacy ludzie. A najbardziej boli ludzi, tych takich totalnych malkontentów, jak coś człowiek zrobi sam dla siebie i ma z tego frajdę i czerpie jakąś z tego korzyść. A jeszcze jak ma prawie za darmo coś, to o mój Boże, o Boże! Najlepiej takiemu człowiekowi nóż w plery wbić, bo on ma, a ja nie. I trzeba się uzewnętrznić w komentarzu, w internecie i wtedy siedzi taki, kurde, geniusz życia przed komputerem, na fotelu i jest dumny z siebie, że poleciał w komentarzu na kogoś. Wow. Idę do mojego vana oglądać dalej. Oglądam sobie Kapitana Phillipsa, po raz któryś bardzo dobry film. Trzymam je w napięciu. Żona powiedziała, że nudny, a mi się podoba. I już. Piwerko się skończyło. Dzisiaj były tylko 2 piwka, ale rozciągnięte w czasie. Mam w tej chwili 22:40, także szum tylko w głowie po tym piwie został. Mały. Dzisiaj, słuchajcie, pijemy francuskie wino Chateau Saint-Ongué. Nie wiem, jak to się wymawia. W każdym bądź razie o takie cudo piękne. Wino gronowe, czerwone. Oczywiście wytrawne, bo ja innych nie pijam. Produkowane przez La House de Palette Beguay. Nie wiem, gdzie to jest, nieważne. Teraz najlepsze, słuchajcie, najlepsze. Pamiętacie, miałem problem z tym, bo nie miałem korkociągu. To sobie kupiłem, już wam pokazywałem go zresztą. Jezus Maria, z tymi opaskami. Po co te opaski w ogóle? I to jeszcze 2, Jesus Christ. O, takie cudo, elegancko, najprostsze jaki może być, wystarczy. I lecimy. O, cyk, fuch. Wkręca się ładnie między nóżki i będzie... No, mówiłem? Patrzcie, jak się wbiłem bokiem. Idź ty, Marcin, ty amatorze. Przyszła pora na degustację i najpierw wąchamy. Pachnie jak każde wino wytrawne, tak samo. Próbujemy.
Ja nie jestem jakimś tam, wiecie, smakoszem taki, wie, że się zna na tych winach. Dla mnie te wszystkie wina praktycznie smakują tak samo, wytrawne. Czasem tylko się spotka jakieś bardziej goryczkowate, bardziej takie owocowe, niektóre bardziej kwaśne, niektóre mniej kwaśne. A to jest spoko, bo wszystkie, teraz się wymądrzę, wszystkie przy pierwszym łyku, przy starcie smakują tak samo. Dopiero ten finish, czyli po przełknięciu ten smak, który się rozłoży w ustach, jest inny. Wtedy można rozróżnić. I tutaj w momencie łyknięcia jest spoko. No i później nie ma tej takiej goryczkowatej nuty. Jest fajny smak generalnie, więc bardzo dobre wino. Także o, polecam. Jak ktoś lubi wytrawne, to polecam. Ciągle siedzę i się bawię bronią, kurczę. Tak mi się podoba. Kurde, chciałem sobie kiedyś postrzelać prawdziwą taką. Bo w rękach trzymałem kiedyś prawdziwą, ale nie strzelałem. Ciekawe, czy jest podobnie. A teraz będę zajadał, pamiętacie? W poprzednim odcinku tam właśnie piekłem sobie na grillu karkóweczkę w jakimś tam sosie, nie pamiętam. W smaku sycylijskim, nie pamiętam, coś tam było. I teraz będę sobie zajadał. Pyszne, upieczone kawał mięsiba do czerwonego wina wytrawnego. Idealne. Słuchajcie, jest godzina 23:38. Jest prawie północ. Jestem w ciemnym lesie. Zajebiście, jest ciepło. Czy się boję? Nie, nie boję się. W ogóle się nie boję. Mogę iść tam do lasu między drzewami, tak wiecie, jak Blair Witch Project. Co chciałem powiedzieć? Moja pogodynka pokazuje, że ma być deszcz. O 12 ma być 87% opadu, szanse na opad. I tak do całą noc. Na razie, słuchajcie, się nie zapowiada. Jest przepotwornie ciepło. Może nie gorąco, ale ciepło. Jest fajnie. Gdzie ten deszcz? Pytam. Gdzie ten deszcz? Oka dupy potu z tej prognozy. Idę dalej oglądać. Teraz oglądam co innego. Już nie pamiętam co oglądam. Jakiś horror. Nieważne. Ale nie chce mi się jeszcze spać. Więc idę oglądać i zalewać pałę. Kurde, zobaczcie jak to teraz tak fajnie się siedzi. Nawiązując do czasów początków lat powiedzmy 90., gdzie ja tam z rodzicami sobie jeździłem. No jeździło się na jakieś, wiecie, ja akurat jeździłem do takich domków ze Stoczni Szczecińskiej, tak na wczasy. Tam nie było telewizji, tam było tylko radio, ewentualnie którego nikt nigdy nie słuchał. A teraz, kurde, zobaczcie, człowiek se siedzi, tablecik płaski, kurde, jak ściana, internecik, z internetu. Oglądam sobie filmy, kurczę, i to jakieś hity filmowe, kurczę, na przykład teraz Piękny umysł sobie oglądam. W środku lasu, my tego nie dostrzegamy na co dzień, ale kurczę, ta technologia idzie do przodu w zastraszającym tempie, kurczę, no masakra. Siedzę sobie w środku lasu, oświetlają mnie LEDowe lampeczki, LEDowe, w ogóle to jest technologia zajebista, nie? LED. Gdzie kiedyś, pamiętacie, te latarki były jakieś takie metalowe, na te duże baterie, już nie pamiętam jakie to były, te takie duże z tymi blaszkami, kurczę. Zwykła żarówka, kurczę, prądożerne to było, dzisiaj wszystko na LEDach jest, kurczę, oparte. Kiedyś się jeździło z tymi telewizorami takimi kineskopowymi, kurczę, antenami się kręciło. Ja już sobie obejrzę ten film do końca, już nie będę Was zanudzał, idę sobie spać, jest godzina 11:20. Idę, obejrzę sobie, pewnie zaraz mi się oko będzie przymykać i pójdę spać, także widzimy się rano. Siema z rana jak śmietana. Przywitał mnie poranny deszczyk, mrzy, ale jest ciepło, jest 17 stopni. Nie mam okularów, bo zaraz miałem mokre. Nic nie widzę, ale jest spoko. Patrzcie, zeta znalazłem w kieszeni. Ciekawe skąd się tam wziął. Noc spokojna, choć wstałem wcześniej, bo w 5 już kurczę oczy otworzyłem, bo podjechał jakiś samochód za mną. Tutaj, tam chyba nawet stoi ten samochód. Patrzę, jakieś takie starsze małżeństwo wysiadło, ubranych w wędkarskich strojach, czapeczki takie stylowe, typowo wędkarskie. Wędkarze, ale pojechali tam kawałek dalej. No ale ten samochód mnie obudził. Idę do środka, bo mokro, kurczę, jakąś kawkę trzeba zrobić, nie? No dobra, czas na jakąś kawę. Zrobimy sobie jak zwykle małą kawę. Użyjemy mojego kranu. Podłączymy. Super. Strzeliła za pierwszym razem, zapaliła. To dziwne, ha? No, popaduje trochę, ale koło 11 niby ma przestać. Zobaczymy. Mówię, tradycyjnie nic nie jem teraz. Dopiero o 12. Macie, na wczoraj nie jadłeś po 20. No to co to było wczoraj, dzisiaj jest dzisiaj. Picie kawy jest nudne, widzimy się później.
Jak może zgłodnieję i będę coś pichcił, bo na razie muszę się jeszcze dobudzić i nie chce mi się za bardzo gadać. Kurde, no musiałem się ubrać, bo już tak pizga. Idziemy tam, zobaczcie, o tak wygląda tutaj nabrzeże. Zejdźmy tam niżej, zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie wypierdolę. Patrzcie, ktoś tutaj był, obozował nad brzegiem jeziora. Czuję się jak w opowieści Juliusza Werna 2 lata wakacji. Kurde, całkiem zacne jezioro, podoba mnie się. Spójrzcie, myślę, że to jakieś bajorko jest, a to całkiem zacne jeziorko. Kurde, nawet się wykopać można, kurde. I po co to gdzieś jeździć na jakieś jeziora, jakieś, nie wiem, właśnie Barliny, gdzie pełno ludzi chodzi w celu na przykład wykąpania się. No chyba, że ktoś lubi takie klimaty, wiecie, komercyjne. Ja nie. Ale jeżeli chodzi o wykąpanie na przykład, to zobaczcie, jaka woda, kurde, czysta. No. Tam zobaczcie, wędkarze, to pewnie ci, co tu podjechali rano. Zobaczcie, wyspa tam jest. Jak patrzę na taką wyspę i w ogóle, o tu też jest, patrzcie, to też jest wyspa. Tu i tam. Wiecie, co mi się tak marzy? Ja już tam chyba wspominałem w którymś filmie. Znowu mam, kurczę, jak zwykle wysyp pomysłów i przymierzam się też do nurkowania takiego płytkiego, żeby sobie na dnie popatrzeć po tego, bo to fajne widoki są, ale to mniejsza o to jest takie poboczne, a zastanawiam się, czy by nie kupić sobie nie to łódki, bo łódkę też można kupić taką małą, wiecie, krótką łódeczkę, na trafola mogę wrzucić lub ewentualnie jakiś inny samochód się pojawi, to wtedy na inny. Tudzież dmuchany jakiś taki ponton i sobie robić takie survivalowe wypady, wiecie. Właśnie przyjeżdżam gdzieś, o, staję tak jak tam u góry, tutaj znoszę sobie łódeczkę albo ponton, płynę z całym mandżurem, czyli namiot, wszystko co potrzebne do biwakowania na taką wysepkę i spędzam sobie tam 2 dni. Co wy o tym myślicie? Fajny pomysł? I to nawet nie chodzi mi o to, żeby kręcić filmy, tylko po prostu mnie ciągnie do takich rzeczy. Nie wiem co to jest. Właśnie ciągnie mnie do takich rzeczy, jakieś spanie w wanie, gdzieś tam pojechać do lasu. Nie wiem co to jest. Jakiś taki pociąg do natury, czy cholera wie. No nie mam pojęcia. No, może pociąg do natury to może nie, ale no, nie wiem. Coś w tym jest takiego, co mnie do tego ciągnie. A ta wyspa wygląda zajebiście. Po prostu zajebiście. Chciałbym tam popłynąć. Gdzieś tam się wbić i sobie rozbić, kurde, namiot i spędzić właśnie 2 dni. Totalny survival. Zajebista sprawa. Kurde. Chyba wprowadzę to w życie od przyszłego sezonu, bo teraz już w zimę nie będę tak robił. Czemu, Marcin, w zimę najlepiej? Też macie rację, ale nie wiem, muszę się do tego przygotować. Dobra, tymczasem znikam na górę. Jest godzina 10. Miało niby padać do 11. Teraz się przesunęło, że ma padać do 14. Także podejrzewam, że będzie padało cały czas. Ale to tylko pada w paśmie, bo ja już jestem w Lubuskim chyba, zdaje się. Niżej albo w prawo pojechałem, nie pamiętam. Nie, chyba w dół pojechałem, bardziej od Barlinka. Do domu mam 115 km. Do domu mam 115 km, tak zajechałem. I tylko w paśmie tutaj taki Stargard i w prawą stronę pada, znaczy za Stargardem. Bardziej tak na wschód. U nas jest ładna pogoda, także tylko tutaj pada. Gdyby było ciepło, to bym skoczył się to wykąpał, no ale niestety nie chce mi się w taką pogodę. Choć wiem, że teraz by było cieplej. Kurde, nie widać mnie w ogóle. Przed 12 jest, ale zjem sobie parę kabanosów. Tylko i wyłącznie. No i zaraz będę się zbierał, bo to co tu robić. Zwierzyny żadnej nie ma. Nie było. Ale dobre kabanosy. Takie sobie kupiłem, kultowe. No i dobra. Słuchajcie, już nic ciekawego się nie wydarzy. Czas zakończyć tą nierówną walkę z pogodą i się trzeba zwijać do domu. Jak mówiłem, 115 km mnie czeka jazdy, ale ja lubię. Wiecie, że ja bardzo lubię jeździć swoim busem. W ogóle lubię jeździć samochodem. Także mnie to tam, dla mnie to jak znalazł. Z tego pięknego miejsca, zajadając kabanosy, żegnam Was i widzimy się w kolejnych odcinkach. I dzięki, że byliście ze mną. Cześć!